Witajcie kochani, dzisiaj opowiemy sobie o olejku wężowym, zwanym też z angielskiego snake oil, tudzież cobra oil. Olejek wężowy, wbrew temu co nazwa wskazuje, nie jest olejem z węża, jest raczej mieszanką różnych olejków, specjalnie dobranych tak, żeby pielęgnowały nasze włosy. Tym jest ten olejek dzisiaj, dawniej był czymś zupełnie innym, ale o tym powiem już za chwilę. Ja mam taki olejek wężowy. Nie jest to olejek najlepszej jakości. Nie był też jakoś bardzo drogi. Niemniej dla mnie w zupełności wystarcza. I tak jak powiedziałam, te olejki wężowe to jest mieszanka różnych olejków. Głównie jest to olejek migdałowy, arganowy, rycynowy, sezamowy z dodatkami różnych olejków aromatycznych. To są specjalnie tak dobrane olejki, żeby one dobrze pielęgnowały nasze włosy. Nie wiem, czy dobrze widzicie. On był w takim pudełku, też mogę Wam pokazać. Niestety ten mój olejek wężowy, on jest z Arabii Saudyjskiej i on nie posiada składu. Znaczy ten skład nie został podany. Ja jak szukałam go w internecie, to też nie mogłam znaleźć jego składu, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. No i przyszedł olejek i widzę, że w składzie to on ma tutaj tylko naturalne oleje i że jest wolny od chemii. Niewiele mi to mówi, bo ja bym chciała wiedzieć, jakie to oleje, no ale niestety bardzo często tak bywa z kosmetykami arabskimi, że one przychodzą bez wyraźnego wykazu składników. Wynika to pewnie z tego, że Arabki niespecjalnie się tym jeszcze przejmują i pewnie długo to potrwa, zanim one zaczną studiować etykiety. No, niemniej ja chciałabym ten skład poznać. Niestety nie było mi dane. I tak uwielbiam ten olejek i każdemu z Was mogę go polecić, chociaż nie jest to mój ulubiony, ale jaki jest mój ulubiony, powiem Wam za chwilę. Chcieli teraz sami przeprowadzić swój research w internecie na temat olejku wężowego, to prawdopodobnie natraficie tylko na te stare, dawne informacje na temat zupełnie innej substancji, która nazywała się tak samo i była sprzedawana w Stanach Zjednoczonych jako remedium na wszystko. A zaczęło to się od tego, że po prostu chińscy imigranci, którzy pracowali tam przy budowie kolei transkontynentalnej, sprzedawali to Amerykanom jako remedium na wszystko. Czy bolała Was głowa, czy bolała Was noga, czy wyrostek robaczkowy. Snake oil był remedium na wszystko. Doszło do tego, że po prostu różni oszuści przebrani w fartuchy lekarskie pukali od drzwi do drzwi i proponowali ludziom to jako cudowne lekarstwo. Wielu ludzi się nabrało, wielu ludzi to kupiło i zła sława tej nazwy, bo nie substancji, tak? Tej nazwy snake oil ciągnie się do dziś. Więc jak wpiszecie w Google snake oil, prawdopodobnie traficie na historię wielkiego oszustwa, ale nie dowiecie się zbyt wiele o snake oil do włosów. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę na reklamę. Nie jest to reklama płatna. Jest to zupełnie przeze mnie zamierzone i zgodne z tematem naszego filmu. Zobaczcie, jak snake oil jest reklamowany w krajach arabskich. Do zobaczenia po przerwie. What's the problem? Oh, it's my hair, all weak and tangled. It gets damaged so easily. My hair is lifeless. I tried many products, but nothing worked. Not even hair serums. For generations, we Hakims have trusted a remedy to protect hair. Snake oil.
Harsh weather and styling treatments can damage your hair, causing breakage and split ends. The powerful, time-trusted formula of snake oil repairs, protects and revitalizes your hair. Don't settle for any ordinary hair serum. Insist on Dabur Amla Snake Oil. Apply Amla Snake Oil daily on your hair to give you both styling and protection. Protects hair up to 240 centigrade, prevents damage up to 98%, and removes frizz. It has Amla vitamins and silico complex that can repair, protect, and revitalize your hair so it shines with life. Olejek wężowy zapobiega wypadaniu włosów, zapobiega też ich łamliwości. Bardzo przydaje się do walki z łupieżem, czy z egzemą, czy z jakimiś w ogóle zmianami skórnymi. Jeśli macie suchą skórę skalpu, to też jak najbardziej olejek wężowy polecam na te problemy. Olejek wężowy to jest produkt całkowicie naturalny, który nie powinien u nikogo powodować żadnych podrażnień. Niemniej i tak jest zalecane przeprowadzenie próby. Wystarczy zaledwie kropelka tutaj na zgięciu i sprawdzamy, tak? Jak się zaczerwieni, to znaczy, że możemy być na niego uczuleni. Jeśli się nie zaczerwieni, to znaczy, że światło zielone, możemy z niego korzystać. Jak stosujemy olejek wężowy? Ja stosuję go po prostu do olejowania, tak? Czyli rozsmarowuję od samego początku do samego końca włosów, tak? I zostawiam na co najmniej 2 godziny. Najlepiej jednak zostawić na całą noc, tylko trzeba jakoś to zabezpieczyć, tak, żeby nie poplamić poduszki, no bo jednak to jest olej i tak łatwo się nie odpierze. Ale możecie też stosować olejek wężowy jako dodatek do różnych masek na włosy. I ja tutaj nie będę Wam omawiała tych różnych maseczek, ale wrzucę Wam w opisie do filmu 5 różnych takich przepisów na maski do włosów, na różne problemy, tak? Czyli na, nie wiem, maskę przeciwłupieżową, maskę na wypadanie włosów. 5 takich różnych przykładowych receptur na maski do włosów Wam wrzucę, żebyście mogli sobie ewentualnie skorzystać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja, tak jak powiedziałam, ja używam tylko do olejowania i jestem naprawdę niezadowolona. Zresztą, nie wiem, sami możecie ocenić, czy moje włosy są ok, czy nie są ok. Mój olejek jest całkowicie free cruelty. Nie ucierpiał na jego produkcji żaden wąż, ale zdarzają się olejki i musicie na to uważać, gdzie jest dodawany jad kobry, a bywa też, że do tych olejków dodaje się tłuszcz, który gromadzi się pod skórą węża. Gdzie kupić olejek wężowy? Najlepiej na arabskim suku, co obawiam się, że teraz w czasach pandemii może być trochę trudne, bo nie możecie podróżować, tak? Na arabskich sukach niestety wciąż jeszcze możemy spotkać olejki wężowe z kawałkami węża albo nawet z całymi wężami w butelce. Ja widziałam coś takiego w Maroku, ale bardziej popularne to jest chyba w Egipcie czy w Pakistanie. No ja takich nie używam i takich nie polecam. Ja jednak sprzeciwiam się stanowczo maltretowaniu zwierząt i zabijaniu ich po prostu dla naszego widzimisię. Więc ja takich produktów nie kupuję, tak? Ale mówię Wam po prostu, że coś takiego możecie zobaczyć. W internecie raczej czegoś takiego nie kupicie, a raczej będziecie musieli się zadowolić chyba takim olejkiem z internetu. Większość olejków wężowych wytwarzana jest we wschodniej i południowo-wschodniej Azji. W Pakistanie produkowany jest Hemani Snake Oil i on jest uznawany za jeden właśnie z najlepszych. Turcy chwalą sobie jego odpowiednik Tala Snake Oil. Tala jest też bardzo dobra, z ręką na sercu mogę ją polecić. Natomiast w Tajlandii produkowany jest Banana Snake Oil. Natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Sapphire Snake Oil. To są takie firmy najbardziej znane i chyba oferujące najlepsze olejki wężowe. Ale w internecie znajdziecie również wiele innych olejków, mniej znanych firm, no i niestety, ale trochę gorszej też jakości. Ja bym tutaj akurat nie oszczędzała.